Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to co robię jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Ten podcast powstał dzięki pracy Mirosława Miniszewskiego, któremu możesz postawić wirtualną kawę na stronie subpi.pl/we wsi obok. Kryzys humanitarny w Etiopii. Geneza, przyczyny i skutki. Wykład Mirosława Miniszewskiego czyta Piotr Czaban. Etiopia. Jedno z najstarszych państw na świecie, przez wieki była symbolem niepodległości w Afryce, opierając się kolonializmowi i zachowując swoją suwerenność w erze imperializmu. Jednak współczesna historia tego kraju jest naznaczona licznymi konfliktami etnicznymi, politycznymi i ekonomicznymi, które doprowadziły do jednego z największych kryzysów humanitarnych XXI wieku. Obecny konflikt w Etiopii, skoncentrowany wokół regionu Tigraj, jest wynikiem długotrwałych napięć wewnętrznych i złożonych relacji pomiędzy różnymi grupami etnicznymi i politycznymi, które eskalowały do katastrofy humanitarnej o globalnych konsekwencjach. Korzenie współczesnego kryzysu sięgają okresu końca XX wieku, kiedy to Etiopia przeszła znaczące zmiany polityczne po upadku reżimu Dergu w 1991 roku. Władza została przejęta przez Etiopski Ludowy Front Demokratyczno-Rewolucyjny, koalicję zdominowaną przez Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju. System federalny oparty na podziałach etnicznych, wdrożony przez Etiopski Ludowy Front Demokratyczno-Rewolucyjny, miał na celu zapewnienie autonomii regionów, ale w praktyce stał się zarzewiem przyszłych konfliktów. Tigraj, mimo niewielkiej liczby ludności w stosunku do reszty kraju, cieszył się znaczącymi wpływami politycznymi, co powodowało niezadowolenie wśród innych grup etnicznych, takich jak Oromowie czy Amharowie. Rosnące napięcia stały się bardziej widoczne po dojściu do władzy premiera Abija Ahmeda Aliego w 2018 roku. Abiy, wywodzący się z grupy etnicznej Oromo, zapoczątkował szereg reform politycznych i ekonomicznych, które miały na celu demokratyzację kraju. Wprowadził także politykę pojednania, kończąc wieloletni konflikt z sąsiednią Erytreą, za co w 2019 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Jednak jego reformy spotkały się z oporem Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju, które obawiało się utraty swojej historycznej pozycji w systemie władzy. Eskalacja napięć między rządem federalnym a władzami Tigraju przybrała na sile w roku 2020, kiedy to Tigraj przeprowadził regionalne wybory wbrew decyzji rządu o ich odroczeniu z powodu pandemii COVID-19. Działania te zostały uznane przez rząd federalny za nielegalne, co doprowadziło do bezprecedensowej eskalacji konfliktu. W listopadzie 2020 roku Abiy Ahmed ogłosił operację wojskową w regionie Tigraj, oskarżając Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju o atak na bazy armii federalnej. Rozpoczęła się wojna, która szybko przekształciła się w katastrofę humanitarną. Wojska federalne, wspierane przez siły erytrejskie oraz lokalne milicje z regionu Amhary, rozpoczęły ofensywę, która doprowadziła do masowych przesiedleń ludności cywilnej. Doniesienia o masakrach, gwałtach i innych zbrodniach wojennych wstrząsnęły opinią publiczną na całym świecie, a ONZ i organizacje humanitarne zaczęły dokumentować dowody na naruszenia praw człowieka na ogromną skalę. A skala kryzysu była wstrząsająca. Szacuje się, że miliony ludzi zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, a setki tysięcy stanęły w obliczu klęski głodu. Blokady humanitarne nałożone przez rząd federalny dodatkowo pogłębiły cierpienie ludności cywilnej w Tigraju, uniemożliwiając dostarczenie żywności, leków
i innych niezbędnych środków do przetrwania. Organizacje humanitarne wielokrotnie alarmowały o dramatycznym stanie zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców regionu, wskazując na powtarzające się przypadki niedożywienia, epidemie chorób zakaźnych oraz traumy psychiczne. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów kryzysu jest rola, jaką odegrały różne strony konfliktu w popełnianiu zbrodni wojennych. Raporty Amnesty International i Human Rights Watch szczegółowo opisują przypadki masowych egzekucji, przemocy seksualnej oraz niszczenia infrastruktury cywilnej, takich jak szpitale i szkoły. Siły rządowe erytrejskie oraz bojownicy Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju są oskarżani o systematyczne naruszanie międzynarodowego prawa humanitarnego, co wywołało wezwania do niezależnego śledztwa oraz postawienia sprawców przed sądami międzynarodowymi. Siły rządowe erytrejskie oraz bojownicy Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju są oskarżani o systematyczne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, co wywołało wezwania do niezależnego śledztwa oraz postawienia sprawców przed sądami międzynarodowymi. Relacje między regionem Tigraj a rządem federalnym Etiopii były od początku trudne i pełne napięć. Po upadku Dergu w 1991 roku Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju odegrał kluczową rolę w tworzeniu nowej struktury politycznej kraju. Federalizm etniczny, który został wprowadzony, miał teoretycznie zapewnić równowagę między różnymi grupami etnicznymi w Etiopii, ale w praktyce stał się źródłem głębokich podziałów. Tigraj, jako jeden z najmniejszych regionów pod względem liczby ludności, zyskał nieproporcjonalny wpływ na politykę krajową za sprawą dominacji Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju w koalicji rządzącej Etiopskiego Ludowego Frontu Demokratyczno-Rewolucyjnego. To wywołało niezadowolenie w innych regionach, które czuły się marginalizowane. Reforma wprowadzona przez premiera Abija Ahmeda miała na celu osłabienie tej opcji, co spotkało się z oporem ze strony elit kraju. Kiedy Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju wycofał się z koalicji i otwarcie sprzeciwił polityce Abija, różnice polityczne przerodziły się w otwartą wrogość. Jednym z punktów zapalnych był spór o kontrolę nad siłami zbrojnymi. Tigraj, posiadając dobrze wyszkolone i doświadczone siły zbrojne, uważał, że ma prawo do większej autonomii w zarządzaniu lokalnymi siłami bezpieczeństwa, co rząd federalny postrzegał jako wyzwanie dla swojej władzy. Po wybuchu wojny w listopadzie 2020 roku Tigraj szybko stał się areną jednego z najbardziej brutalnych konfliktów współczesności. Relacje rządu z siłami międzynarodowymi, w tym z Erytreą, dodatkowo skomplikowały sytuację. Rola erytrejskich sił zbrojnych, które wkroczyły do Tigraju jako sojusznik rządu federalnego, spotkała się z ostrą krytyką społeczności międzynarodowej. Żołnierze erytrejscy byli oskarżani o masowe naruszenia praw człowieka, w tym systematyczne gwałty, grabieże oraz masakry ludności cywilnej. Skala kryzysu jest trudna do ogarnięcia w liczbach. Szacuje się, że ponad 2 miliony ludzi zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, a ponad 5 milionów wymaga pomocy humanitarnej. Raporty organizacji takich jak Światowy Program Żywnościowy i UNICEF wskazują, że tysiące dzieci cierpią na ostre niedożywienie, a blokady dostępu do regionu Tigraj przez siły rządowe uniemożliwiają dostarczenie pomocy. Rozmiar klęski głodu w regionie jest porównywalny do największych tragedii humanitarnych XX wieku, takich jak głód w Biafrze czy w Sudanie. Kryzys nie ogranicza się jednak tylko do Tigraju. Przemoc rozprzestrzeniła się na inne regiony, takie jak Amhara i Afar, gdzie również dochodzi do przesiedleń i naruszeń praw człowieka. Ogólnokrajowe napięcia etniczne przybrały na sile, a wiele regionów zaczęło domagać się większej autonomii i całkowitej secesji, co grozi dezintegracją państwa. Wspólnoty międzynarodowe, w tym Unia Afrykańska, ONZ i Unia Europejska, próbowały pośredniczyć w negocjacjach, ale ich wysiłki były utrudniane przez brak współpracy ze strony zaangażowanych stron. Jeśli chodzi o odpowiedzialność za kryzys, wiele wskazuje na systemowe zaniedbania oraz świadome działania ze strony rządu federalnego, Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju i sił erytrejskich. Amnesty International i Human Rights Watch opublikowały obszerne raporty dokumentujące przypadki zbrodni wojennych, takich jak masowe egzekucje w Aksum, przemoc seksualna jako narzędzie wojny oraz celowe niszczenie infrastruktury cywilnej.
Rząd federalny konsekwentnie zaprzeczał tym oskarżeniom, sugerując, że wiele raportów jest przesadnych lub motywowanych politycznie. Z kolei Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju, oskarżany o stosowanie przemocy wobec ludności cywilnej w sąsiednich regionach, argumentuje, że działa jedynie w obronie swoich interesów. W obliczu takich zarzutów pojawiają się głosy wzywające do niezależnego międzynarodowego śledztwa, które miałoby na celu zidentyfikowanie sprawców i postawienie ich przed sądami międzynarodowymi, takimi jak Międzynarodowy Trybunał Karny. Brak jasnych mechanizmów rozliczania winnych i powszechna bezkarność w regionie stanowią ogromne wyzwanie dla przyszłości Etiopii oraz szans na pojednanie. Skutki kryzysu humanitarnego w Etiopii. Kryzys humanitarny w Etiopii zogniskowany wokół regionu Tigraj przyniósł katastrofalne skutki, które rozciągają się na wielu płaszczyznach: społecznej, gospodarczej, politycznej i międzynarodowej. Intensywność oraz wielowymiarowość tych skutków sprawiają, że konflikt stał się jednym z najbardziej destrukcyjnych w historii współczesnej Afryki. Najbardziej odczuwalnym skutkiem jest katastrofa humanitarna, która dotknęła miliony osób. Blokady humanitarne oraz ograniczenia dostępu do regionu Tigraj uniemożliwiły skuteczne dostarczanie pomocy medycznej, żywnościowej i sanitarnej. Organizacje międzynarodowe takie jak UNICEF, WHO czy Światowy Program Żywnościowy wielokrotnie alarmowały o narastającym kryzysie głodu, który przypomina najbardziej tragiczne epizody w historii Etiopii, takie jak Wielki Głód lat 80. XX wieku. Szacuje się, że około 900 000 osób doświadcza skrajnego niedożywienia, z czego większość to dzieci, kobiety i osoby starsze. Tragiczne relacje dokumentują przypadki zgonów spowodowanych głodem, które mogły zostać uniknięte przy odpowiedniej interwencji międzynarodowej. Kryzys zdrowotny jest kolejnym dramatycznym aspektem tego konfliktu. System opieki zdrowotnej w Tigraju został praktycznie zniszczony. Szpitale i przychodnie były celowo atakowane, a ich infrastruktura została zrujnowana. Brakuje leków, sprzętu medycznego oraz personelu. W rezultacie setki tysięcy osób zostały pozbawione dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, co doprowadziło do wybuchów chorób zakaźnych takich jak cholera, odra i malaria. Epidemia cholery, która wybuchła w niektórych regionach, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia tysięcy ludzi, szczególnie dzieci. Równocześnie wielu mieszkańców regionu cierpi na urazy psychiczne spowodowane przemocą wojenną, w tym przemocą seksualną, której używano jako narzędzia wojny. Społeczne skutki kryzysu są równie dramatyczne. Konflikt pogłębia podziały etniczne w Etiopii, które przez lata były tłumione, ale nigdy nie zostały w pełni rozwiązane. W Tigraju dochodzi do masowych przesiedleń, a wiele rodzin zostało brutalnie rozdzielonych. Dziesiątki tysięcy ludzi uciekło do sąsiednich regionów oraz krajów takich jak Sudan, gdzie żyją w przepełnionych obozach dla uchodźców, często w skrajnie trudnych warunkach. W samej Etiopii powiększyła się liczba wewnętrznych uchodźców, co wywiera ogromną presję na już i tak ograniczone zasoby innych regionów, takich jak Amhara czy Afar. Gospodarka Etiopii, która była jedną z najszybciej rozwijających się w Afryce przed wybuchem konfliktu, doznała ogromnych strat. Zniszczenie infrastruktury, szczególnie w Tigraju, ma długotrwałe konsekwencje dla lokalnej gospodarki. Rolnictwo, które stanowi podstawę życia większości mieszkańców regionu, zostało niemal całkowicie zniszczone. Pola uprawne zostały zaminowane, a plony spalone lub zrabowane. Hodowcy stracili swoje zwierzęta, co jeszcze bardziej pogłębiło brak bezpieczeństwa żywnościowego. Handel międzynarodowy Etiopii ucierpiał, ponieważ inwestorzy międzynarodowi zaczęli wycofywać swoje projekty ze względu na niestabilność polityczną i ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym kraju. Polityczne skutki konfliktu zagrażają jedności i stabilności całego państwa. Etiopia, która była postrzegana jako wzór stabilizacji w niestabilnym rogu Afryki, teraz staje na krawędzi dezintegracji. Regiony takie jak Oromia i Somali również zgłaszają roszczenia autonomiczne, a rosnąca liczba konfliktów lokalnych osłabia kontrolę rządu centralnego. Premier Abiy Ahmed, który początkowo był postrzegany jako reformator, utracił część międzynarodowego poparcia, a jego rządy są coraz częściej krytykowane za brutalność i niezdolność do zaprowadzenia pokoju.
Na arenie międzynarodowej kryzys w Etiopii uwypuklił wyzwania związane z interwencjami humanitarnymi oraz ochroną ludności cywilnej w kontekście suwerenności państwowej. Wspólnota międzynarodowa, w tym Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Unia Afrykańska, stanęły w obliczu trudności w negocjacjach pomiędzy stronami konfliktu. Sankcje nałożone na Etiopię oraz jej sojusznika Erytreę mają ograniczony wpływ, ponieważ rząd Etiopii kontynuuje swoje działania wojskowe w regionie Tigraj. Problem dodatkowo komplikuje rywalizacja geopolityczna w regionie Rogu Afryki, w którym swoje interesy mają także globalne mocarstwa takie jak Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone. Skutki kryzysu humanitarnego w Etiopii są głębokie i złożone, obejmując zarówno bezpośrednie konsekwencje dla ludności cywilnej, jak i długotrwałe implikacje dla stabilności kraju oraz regionu. Eskalacja konfliktu w Tigraju jest nie tylko tragedią dla mieszkańców regionu, ale również ostrzeżeniem dla świata o rosnącym ryzyku związanym z nierozwiązanymi podziałami etnicznymi i politycznymi. Odpowiedzialność za kryzys i zbrodnie wojenne. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów obecnego kryzysu humanitarnego w Etiopii jest odpowiedzialność za jego wybuch i eskalację oraz zbrodnie wojenne popełnione w trakcie konfliktu. Konflikt w Tigraju nie ma jednej strony winnej. Zarówno rząd federalny, siły erytrejskie, jak i Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia przyczyniły się do zaostrzenia sytuacji, a każda z tych grup została oskarżona o łamanie międzynarodowego prawa humanitarnego. Kluczową kwestią pozostaje ustalenie winnych i pociągnięcie ich do odpowiedzialności przed sądami krajowymi lub międzynarodowymi. Rząd federalny Etiopii, kierowany przez premiera Abija Ahmeda, ponosi znaczną część odpowiedzialności za rozpoczęcie operacji wojskowej w listopadzie 2020 roku, która stała się punktem zapalnym konfliktu. Decyzja o użyciu siły wobec Tigrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia została uzasadniona przez rząd atakiem na bazy wojskowe w Tigraju, co było przedstawiane jako akt rebelii. Jednak sposób prowadzenia tej operacji spotkał się z ostrą krytyką międzynarodową. Wojska rządowe zostały oskarżone o celowe atakowanie ludności cywilnej, niszczenie infrastruktury publicznej, w tym szpitali i szkół, oraz prowadzenie blokad humanitarnych, które doprowadziły do klęski głodu w regionie. Raporty Amnesty International i Human Rights Watch szczegółowo opisują przypadki masowych egzekucji, gwałtów i brutalnych przesłuchań, które są przypisywane żołnierzom federalnym. Równie poważne zarzuty ciążą na siłach erytrejskich, które wkroczyły do Tigraju jako sojusznicy rządu federalnego. Prezydent Erytrei, Isaias Afwerki, jest postrzegany jako jeden z kluczowych aktorów konfliktu, a jego wojska były wielokrotnie oskarżane o najbardziej brutalne zbrodnie wojenne. W Aksum, jednym z najświętszych miast Etiopii, erytrejscy żołnierze mieli dokonać masakry, w której zginęły setki cywilów. Świadkowie opisują egzekucje przeprowadzane na oczach rodzin, przemoc seksualną wobec kobiet i dzieci oraz grabieże kościołów i domów. Celowe niszczenie dziedzictwa kulturowego Tigraju, w tym zabytków religijnych, jest dodatkowym dowodem na systematyczne działania wymierzone w tożsamość etniczną i kulturową regionu. Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju również nie jest wolny od zarzutów. Mimo że przedstawiają się jako ofiary agresji rządowej, ich działania w czasie konfliktu były wielokrotnie kwestionowane. Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju został oskarżony o rekrutację dzieci żołnierzy, ataki na ludność cywilną w sąsiednich regionach Amhary i Afar oraz prowadzenie działań partyzanckich, które eskalowały konflikt. Amnesty International i inne organizacje dokumentowały przypadki egzekucji oraz grabieży, których miały się dopuścić siły Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju w rejonach zajmowanych przez ich oddziały. Blokady humanitarne, za które odpowiedzialny jest rząd federalny, są jedną z najbardziej kontrowersyjnych strategii w czasie konfliktu. Uniemożliwienie dostarczenia pomocy humanitarnej zostało uznane przez wiele organizacji międzynarodowych za formę zbiorowej kary wobec ludności cywilnej. W wyniku tych działań tysiące osób zmarły z powodu niedożywienia i braku dostępu do podstawowych leków. Światowy Program Żywnościowy wielokrotnie apelował o zniesienie blokad, podkreślając, że ich utrzymanie jest sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym. Społeczność międzynarodowa, w tym Organizacja Narodów Zjednoczonych, podjęła próby dokumentowania zbrodni wojennych i ustalenia odpowiedzialności za kryzys. Specjalna Komisja ONZ do spraw praw człowieka
rozpoczęła dochodzenie w sprawie naruszeń, a wiele organizacji pozarządowych, takich jak Human Rights Watch, dostarczyło dowody, które mogą być wykorzystane w przyszłych procesach sądowych. Problemem pozostaje jednak brak współpracy ze strony rządu etiopskiego, który zaprzecza większości zarzutów i oskarża organizacje międzynarodowe o stronniczość. Rola premiera Abija Ahmeda jest szczególnie kontrowersyjna. Jego polityka, która miała przynieść pokój i stabilizację, doprowadziła do jednego z najbardziej brutalnych konfliktów w historii współczesnej Etiopii. W oczach wielu międzynarodowych obserwatorów stracił wiarygodność jako przywódca, który miał być symbolem zmiany. Jednocześnie prezydent Erytrei Isaias Afewerki pozostaje postacią budzącą głębokie kontrowersje wśród społeczności międzynarodowej za rolę w eskalacji przemocy. Odpowiedzialność za kryzys humanitarny w Etiopii jest rozproszona i obejmuje zarówno rząd federalny, siły erytrejskie, jak i Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju. Wzywanie sprawców do odpowiedzialności wymaga zaangażowania społeczności międzynarodowej, niezależnych śledztw oraz skutecznych mechanizmów sądownictwa międzynarodowego. Brak rozliczeń może nie tylko pogłębić cierpienie ofiar, ale również utrwalić kulturę bezkarności, która jest jednym z głównych problemów regionu Rogu Afryki. Działania społeczności międzynarodowej i potencjalne rozwiązania konfliktu. Kryzys humanitarny i konflikt w Etiopii przyciągnęły uwagę społeczności międzynarodowej, która podjęła szereg działań mających na celu złagodzenie sytuacji oraz promowanie dialogu i pojednania. Pomimo tych wysiłków, skuteczność tych działań pozostaje ograniczona, głównie z powodu złożoności konfliktu, niechęci stron do współpracy oraz sprzecznych interesów globalnych i regionalnych graczy. ONZ odegrała kluczową rolę w dokumentowaniu naruszeń praw człowieka i dostarczaniu pomocy humanitarnej. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka we współpracy z Etiopską Komisją Praw Człowieka opublikowało raport, który ujawnia przypadki zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnianych przez wszystkie strony konfliktu. ONZ wielokrotnie apelowała o natychmiastowe przerwanie działań zbrojnych, umożliwienie dostępu humanitarnego oraz rozpoczęcie rozmów pokojowych. Równocześnie agencje ONZ, takie jak Światowy Program Żywnościowy i UNICEF, podejmowały próby dostarczania pomocy żywnościowej i medycznej do regionów dotkniętych konfliktem, pomimo blokad humanitarnych i trudności logistycznych. Światowy Program Żywnościowy alarmował, że sytuacja w Tigraju osiągnęła poziom klęski głodu, a tysiące ludzi z tego powodu są na skraju śmierci. Unia Afrykańska, której siedziba znajduje się w stolicy Etiopii Addis Abebie, również zaangażowała się w poszukiwania rozwiązania konfliktu. Wysłała specjalnych wysłanników do Etiopii, aby pośredniczyli w negocjacjach między rządem federalnym a Ludowym Frontem Wyzwolenia Tigraju. Chociaż te działania doprowadziły do czasowego zawieszenia broni w niektórych okresach konfliktu, trwały pokój nie został osiągnięty. Unia Afrykańska stanęła również w obliczu krytyki za brak stanowczości i skuteczności w naciskaniu na obie strony konfliktu, co było wynikiem skomplikowanej polityki wewnętrznej organizacji oraz obawy przed ingerencją w wewnętrzne sprawy państwa członkowskiego. Rządy państw zachodnich, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i kraje Unii Europejskiej, podejmowały działania dyplomatyczne, nakładały sankcje na osoby i instytucje zaangażowane w konflikt oraz udzielały wsparcia humanitarnego. Stany Zjednoczone nałożyły ograniczenia wizowe na urzędników rządu Etiopii oraz na członków Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju, którzy zostali uznani za odpowiedzialnych za eskalację konfliktu. Ponadto wprowadzono sankcje gospodarcze na Erytreę, której siły zbrojne były oskarżane o masowe naruszenia praw człowieka. Chiny i Rosja, które mają strategiczne interesy w Etiopii, przyjęły bardziej powściągliwe podejście. Oba kraje sprzeciwiły się nakładaniu sankcji na rząd Etiopii, argumentując, że działania te mogą pogorszyć sytuację i naruszyć suwerenność kraju. Chiny, jako jeden z największych inwestorów w infrastrukturę Etiopii, wyraziły poparcie dla rozwiązania afrykańskiego dla afrykańskich problemów, podkreślając rolę Unii Afrykańskiej w procesie pokojowym. Rozwiązanie konfliktu w Tigraju wymaga wielopłaszczyznowego podejścia, które uwzględnia zarówno potrzeby humanitarne, jak i polityczne. Jednym z kluczowych kroków jest natychmiastowe zawieszenie broni
i umożliwienie nieograniczonego dostępu organizacjom humanitarnym do wszystkich dotkniętych regionów. Bez zapewnienia podstawowych środków do życia dla ludności cywilnej trudno będzie rozpocząć jakikolwiek sensowny dialog polityczny. Kolejnym kluczowym elementem jest ustanowienie niezależnego mechanizmu międzynarodowego do ścigania zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Pociągnięcie winnych do odpowiedzialności jest niezbędne, aby zakończyć kulturę bezkarności i zbudować fundamenty dla pojednania narodowego. Reforma systemu federalnego w Etiopii również będzie konieczna, aby zmniejszyć napięcia etniczne i stworzyć bardziej inkluzywne struktury władzy. W tym celu rząd federalny i regionalny muszą zaangażować się w szeroko zakrojony dialog polityczny, w którym udział wezmą przedstawiciele wszystkich grup etnicznych i interesariuszy. Międzynarodowa społeczność musi także zwiększyć presję na strony konfliktu, jednocześnie oferując wsparcie finansowe i techniczne dla procesów pokojowych. Kluczowe będzie zaangażowanie mediatorów o dużym autorytecie, którzy będą mogli budować zaufanie między stronami konfliktu. Pomimo wysiłków społeczności międzynarodowej, konflikt w Etiopii pozostaje nierozwiązany, a jego skutki nadal odbijają się na milionach ludzi. Znalezienie trwałego rozwiązania wymaga współpracy lokalnych, regionalnych i globalnych aktorów oraz priorytetowego traktowania potrzeb humanitarnych i praw człowieka. Historia Tigraju to ostrzeżenie dla świata, że ignorowanie wewnętrznych podziałów etnicznych i politycznych może prowadzić do katastrofy na niewyobrażalną skalę. Wpływ kryzysu Etiopii na migrację do Europy. Kryzys humanitarny w Etiopii, zaogniskowany w regionie Tigraj, wywołał falę migracji, której konsekwencje sięgają daleko poza granice tego kraju. Chociaż większość uchodźców i przesiedleńców pozostaje w regionie rogu Afryki, Europa odnotowała wzrost liczby migrantów pochodzących z Etiopii, co stanowi wyzwanie zarówno dla polityki migracyjnej, jak i dla systemów pomocy humanitarnej na kontynencie. Kryzys w Tigraju i w innych regionach Etiopii zmusił miliony ludzi do opuszczenia swoich domów. Większość z nich znalazła schronienie w sąsiednich krajach takich jak Sudan, Kenia czy Erytrea. Jednak dla części uchodźców ucieczka do Europy stała się jedyną opcją zapewnienia bezpieczeństwa i nadziei na lepsze życie. Kilka czynników przyczynia się do tego zjawiska: przemoc i zagrożenie życia. Brutalność konfliktu, w tym masakry, przemoc seksualna i celowe ataki na ludność cywilną, sprawiły, że wiele osób podjęło desperackie próby ucieczki z regionu. Migracja do Europy, choć niebezpieczna, bywa postrzegana jako jedyna szansa na uniknięcie śmierci lub prześladowań. Kryzys humanitarny. Klęska głodu, brak dostępu do opieki medycznej i niszczenie infrastruktury zmusiły wielu Etiopczyków do opuszczenia kraju. Trudne warunki w obozach dla uchodźców w Sudanie czy Somalii często prowadzą do decyzji o dalszej migracji do Europy. Łańcuch migracyjny. Diaspora etiopska w Europie, szczególnie we Włoszech, Niemczech i w Wielkiej Brytanii, odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu migracji nowym przybyszom. Znajomość procedur, wsparcie finansowe i sieci kontaktów pomagają innym migrantom w dotarciu na stary kontynent. Brak stabilności w regionie. Sąsiedzi Etiopii, tacy jak Sudan czy Erytrea, sami borykają się z problemami politycznymi i gospodarczymi, co sprawia, że uchodźcy nie widzą perspektyw na długoterminowe osiedlenie się w tych krajach. Zdolność przyjmowania uchodźców. Systemy azylowe w wielu krajach są przeciążone, a nowe fale migrantów z Etiopii zwiększają presję na infrastrukturę i zasoby. Migranci z Etiopii często korzystają z nielegalnych szlaków, aby dotrzeć do Europy. Większość z nich podróżuje przez Sudan, Libię i Morze Śródziemne, podejmując ryzykowną przeprawę na europejskie wybrzeża, szczególnie do Włoch czy Grecji. Inni wybierają drogę przez Półwysep Arabski i Turcję, a następnie próbują się przedostać do Europy Wschodniej. Szlaki te są nie tylko niebezpieczne, ale również pełne zagrożeń ze strony przemytników ludzi, którzy często wykorzystują migrację do celów zarobkowych, nie zwracając uwagi na bezpieczeństwo uchodźców. Wiele osób ginie w trakcie przepraw przez pustynie i morza lub pada ofiarą przemocy i wyzysku. Według danych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie azylu, liczba wniosków o azyl składanych przez obywateli Etiopii wzrosła w ostatnich latach, choć nadal stanowi stosunkowo niewielką część ogólnej migracji do Europy.
W 2021 i w 2022 roku odnotowano wyraźny wzrost liczby Etiopczyków szukających ochrony międzynarodowej, co bezpośrednio wiąże się z eskalacją konfliktu w Tigraju. Większość wniosków o azyl pochodzi od młodych mężczyzn, którzy uciekają przed przymusowym poborem do wojska, ale rośnie także liczba kobiet i dzieci uciekających przed przemocą i głodem. Główne kraje docelowe to Włochy, Niemcy i Szwecja, które mają stosunkowo dobrze rozwinięte systemy wsparcia dla uchodźców. Wnioski. Kryzys humanitarny w Etiopii skoncentrowany w regionie Tigraj stanowi jedno z najbardziej dramatycznych wyzwań współczesnego świata. Jego geneza tkwi w długotrwałych napięciach etnicznych i politycznych, które narastały przez dekady, aż w końcu eksplodowały w formie brutalnego konfliktu. W wyniku wojny miliony ludzi zostało pozbawione swoich domów, a tysiące zginęły, co uwidoczniło bolesne podziały w społeczeństwie etiopskim oraz słabość struktur państwowych w zarządzaniu tym kryzysem. Skutki konfliktu są przerażające i wielowymiarowe. Klęska głodu, zniszczenie infrastruktury i epidemie chorób to tylko niektóre z problemów, z którymi muszą zmierzyć się mieszkańcy Tigraju. Zbrodnie wojenne popełniane przez wszystkie strony konfliktu, w tym rząd Etiopii, Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju i wojska erytrejskie, pozostawiają głębokie rany, które będą odczuwalne przez kolejne pokolenia. Bezkarność sprawców i brak skutecznych mechanizmów odpowiedzialności międzynarodowej pogłębiają to cierpienie, rzucając cień na międzynarodowy system ochrony praw człowieka. Migracja spowodowana tym konfliktem, zarówno wewnętrzna, jak i międzynarodowa, ukazuje skalę desperacji ludzi, którzy porzucają wszystko, by szukać bezpieczeństwa. Dla wielu uchodźców Europa stała się symbolem nadziei, ale także miejscem nowych wyzwań. Niebezpieczne szlaki migracyjne, przemoc przemytników oraz trudności związane z integracją w krajach docelowych to codzienność dla tych, którzy próbują rozpocząć nowe życie. Społeczność międzynarodowa podejmuje działania, lecz ich skuteczność jest ograniczona. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Afrykańska i państwa zachodnie próbują wpłynąć na zakończenie konfliktu, ale brak jednoznacznego stanowiska i sprzeczne interesy geopolityczne utrudniają osiągnięcie trwałego pokoju. W międzyczasie cierpią ludzie, których głosy często giną w chaosie politycznej kalkulacji. Aby skutecznie zaradzić tej tragedii, konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na wielu poziomach. Bez natychmiastowego zawieszenia broni, dostępu humanitarnego i rozliczenia sprawców zbrodni wojennych nie ma mowy o trwałym rozwiązaniu konfliktu. Jednocześnie społeczność międzynarodowa musi zrozumieć, że stabilizacja Etiopii i regionu Rogu Afryki jest kluczowa nie tylko dla tych obszarów, ale także dla całego świata, który odczuwa skutki w postaci migracji, destabilizacji i narastających napięć geopolitycznych. Kryzys w Etiopii nie jest jedynie tragedią lokalną, jest ostrzeżeniem. Ignorowanie konfliktów etnicznych, nierówności politycznych i potrzeb humanitarnych prowadzi do katastrofy, której skutki wykraczają daleko poza granice państwa. W obliczu tej rzeczywistości świat musi działać z determinacją, solidarnością i odpowiedzialnością, by nie tylko zakończyć ten konflikt, ale także zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. Jeżeli chcesz docenić pracę Mirosława Miniszewskiego, autora tego wykładu, postaw mu wirtualną kawę. Możesz w ten sposób również docenić mnie za zrealizowanie tego podcastu, który powstał także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Wszystkie niezbędne linki znajdziesz w opisie. W ostatnich 2 tygodniach wirtualne kawy Mirosławowi Miniszewskiemu postawili Filip Wozowicz, Piotr Czaban, Agata Kęsy, Magdalena Porębska, Maria Stasiak, Marita Adamska, Michał Strokowski, Asia Cyłuńczyk, Olga Chmielarz, Olga, Lesław, Piotrek Jasiewicz, Marita Adamska i anonimowi darczyńcy. Z kolei stawiając na niezależne dziennikarstwo, kawę redakcji Czaban robi Raban postawili Kamil Syller, Piotrek Jasiewicz, Agata Kęsy, Małgorzata Sajkiewicz-Kręt, Renia Bar, Katarzyna Skakki, Piotr Szczepankiewicz, Luba Czerniak, Sebastian Cieśla i anonimowi darczyńcy.
Honorowym patronem kanału Czaban robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sammarrai. Do grona moich patronów należą Katarzyna Skakki, Tomasz Urban, Staszek Wasilkowski, Sławek Stocki, Ania Ramut, Ewa Szymańska, Małgorzata Wróblewska, Anna Papież, Michał Grech, Manuela Prekiel, Magdalena Falkowska, Agata Kęsy, Anna Masłowiec, Miłosz Krawiecki, Iza Tarasewicz, Piotr Matecki, Stanisław Choeft, Anna Kulikowska, Adam Szajna, Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Urszula Kołodziejczak, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Małgorzata Maj, Leleks 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Adam Karpiuk, Zofia Malcher, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Jan Kaliszewski, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Adam, Anna Domanowska, Basia Esz, Jakub Górnicki, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Julita Białobłocka, Robert Gola, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Kuzema, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Paweł Pacyński, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłoszewska, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Adam Myk, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Anna Dormajer, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Krzysztof Dziedzic, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Anita Poddębniak, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Marcin Pankał, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Jolanta Malinowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Dorota Lubiewska, Dawid Weisbrot, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Marlena Fatyga, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzelewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Magdalena Babral, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Krystyna Zdziechowska, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Tomasz Barczak, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Wszystkim Wam jestem wdzięczny z całego serca. Nawet nie wiem, jak Wam podziękować za to, co dla mnie do tej pory zrobiliście. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban.
Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban Robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban Robi Raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, laureat Nagrody Fundacji dla Migrantów Dobry Start. Do usłyszenia i do zobaczenia.